Ola, drzwi się same zamknęły. Co? Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. Witajcie na kanale Biegam po wsi. Jesteśmy w opuszczonym domu. Całym zapajęczynionym. Tu będzie cięcie. Jesteśmy w opuszczonym domu. Oj, tam coś spadło, jakaś ozdoba, taka, można powiedzieć, kurde, nic mi szwankuje. Co? Okej. Jesteśmy w opuszczonym domu, a dokładnie w przedpokoju tego domu. Mimo że dom jest na odludziu, to bardzo dużo rzeczy się zachowało. Jest dziwne echo świadczące o tym, że większość pomieszczeń całkiem możliwe, że jest pusta. Aczkolwiek przed samym przedpokoju już widzimy piękną lampę z bardzo gustownym abażurem. Zobaczcie, jak to wygląda. Nieprawdopodobne. Bardzo ładna. Ona tak naprawdę nadawałaby się bardziej do jakiegoś pokoju. Ja myślę, że ona jest tu przeniesiona, może z salonu, wiesz? Całkiem możliwe, tak. I tutaj obok kolejny abażur, równie piękny, równie gustowny. Tutaj mamy prąd. Oczywiście wszystko jest podcinane. Nawet siła była w tym domu. Może jednak założę sobie rękawiczkę, bo będę pewne rzeczy dotykał, otwierał, sprawdzał. Zobaczymy sobie, co to jest. Ta tabliczka. A nic, to jest fragment po prostu tej boazerii, która tutaj jest w tym przedpokoju, jak widzicie. Tutaj jakieś tajemnicze drzwi, najprawdopodobniej do piwnicy, z tego co widzę. Ale do piwnicy może zejdziemy sobie później, jeśli w ogóle da się zejść. Ale zobaczcie tutaj, jak te sztuczne kwiaty, rośliny właściwie sztuczne, na tej boazerii się pięknie komponują. Ja gdzieś już takie coś widziałem. To jest typowe, boazeria i sztuczne kwiaty, to jakoś tak to osadza w pewnych latach, nie? Tak, ja myślę lata 80., końce lat 80., 90. I tutaj ogromna zamrażarka. Ostatnie filmy i doświadczenia mówią o tym, żeby raczej nie otwierać tego typu rzeczy. No, daj spokój, ale no jak? fajne, dużo pleśni, może zamkniemy. Nie śmierdzi. Nie? Ona, Nawet tutaj nie. jest kabel, więc ona jest tak trochę A, ochrona, że wietrzy się po prostu. Dobra, to może przejdziemy najpierw na prawo, żeby zobaczyć. Tu mamy drzwi na strych. Tu na prawo, po prawej stronie mamy taki przytulny pokój, troszkę zawilgocony, ale z takim stołem, z kafelkami. No, mam taki stół, mamy gdzieś tam schowany, bo to już jednak nie modne. Jakiś tutaj odkurzacz taki, zobaczcie jaki odkurzacz. Jak to wygląda. Zerknijcie sobie takiego klatronika, taki odkurzacz. Tu jakieś bombki. Mnóstwo pajęczyny. Wygląda to dosyć ciekawie, ale ten pokój, no, tak wygląda. Możecie sobie go zaobserwować. Myślę, że nie jest czymś specjalnym. Tutaj jest taki spad jakby na tej kafelki. I bardzo fajne drzwi. I taki dziwny dzwonek. Albo nawet, może domofon to jest? Może nawet domofon, tak.
czy gdzieś tam przy wejściu głównym pewnie był głośnik, mikrofon i można było porozmawiać. Wejdziemy sobie teraz, jak Ola jest po lewej stronie, wejdziemy sobie tutaj do tej kuchni. Tak to przynajmniej wygląda. W kuchni mamy mnóstwo wyposażenia. Ogromny piec, zegar wskazujący godzinę 10. Tutaj mamy święte religijne obrazy. I co one przedstawiają? Tutaj mamy świętą Tereskę. Zobaczcie, święta Tereska. Tutaj musiał wisieć ogromny krzyż, który został zdjęty. Tutaj, jeśli się nie mylę, to jest święty Albert, chyba, ale mogę się mylić. Tu mamy kolejny zegar. Tu jakieś rzeczy to schowamy. Mamy fajny samochodzik, zobaczcie. Taki samochód. Ale to wygląda. Mnóstwo kurzu. Chyba będę musiał założyć maseczkę. Widzicie? Jaki policyjny samochód? Oby taki nie przyjechał. Mnóstwo noży. Nie lubię noży na urbexie oglądać. Myślę, że wszystkie trzeba gdzieś schować, żeby przypadkiem komuś do czegoś się nie przydały. Więc schowamy sobie je tutaj razem z młotkiem. Wiem, że na urbexie nie powinno się przestawiać rzeczy, ale tego typu rzeczy ja przestawiam. O, tu mamy jeszcze drobne. Zobaczcie, najwidoczniej na tą paterę mieszkańcy kładli drobne. Po prostu jak ktoś miał drobne, dawał je tutaj. Nie będziemy dalej tu przestawiać. Tu mamy legitymację. Zobaczcie, zasłonimy tutaj, kto tu mieszkał. Ale pani Helga. Zobaczcie, jak wyglądała legitymacja szkolna. Pani Helga. Zaraz wam pokażę, który to był rok. 72. To jest legitymacja z 72 roku. Pani Helgi. Potem mamy jakiś urząd gminy. Jakieś rozliczenia. To wszystko nie będziemy pokazywać, bo to są dane. Zobaczcie, jaki piękny talerzyk. Piękny talerzyk. Taki pamiątka pierwszej komunii świętej. No zobaczcie, czyż to nie jest piękne? Ale piękny talerzyk. Wow, coś przepięknego. Odłożymy tutaj. Bardzo ładne. Tutaj mamy mnóstwo leków. Tutaj piękne, gustowne meble, w ogóle takie z lat 90. Znów monety, kieliszek. Dużo rzeczy zostało zabranych przez złodziei, jakby nie było. Tutaj mamy dowód osobisty, już nieaktualny. Teraz wam pokażę zdjęcie tej osoby z dowodu, jeżeli będzie oczywiście. Zasłonimy tutaj. Tu mamy pana Bernarda. Zobaczcie, wygląda jak jakiś aktor. Pan Bernard. Jak jakiś aktor. Bardzo ładnie to wygląda. Naprawdę. Zasłonimy, odłożymy ten dowód. Wow, zobaczcie. Tu są spinki do mankietów. Spinki do mankietów. Przepraszam, że dzisiaj tak nosem, ale jestem uczulony na pyłki i tu jest wokół jest pełno pól i jest mi ciężko bardzo. Mimo że wziąłem tabletkę, to nadal stężenie jest takie duże, więc przepraszam. Zobaczcie, takie złote spinki do mankietów. Coś przepięknego. Odłożymy je tutaj na ten dowód. O tak. Tu mamy kolejne rzeczy. Prawo jazdy nawet tu są. Słuchajcie, prawo jazdy. Polska Rzeczpospolita Ludowa. Dowód rejestracyjny. Zobaczmy. Może jakieś zdjęcie będzie do danych. Jej, książeczka wojskowa. Z tego co widzę, książeczka wojskowa. Ale jakoś mega mało uzupełniona. Zostawimy to w ten sposób, jak było, żeby nie
Pięknie, jakieś znicze. Tu kolejny taki talerzyk. Również pamiątka pierwszej komunii. Te talerzyki najprawdopodobniej były tutaj popularne i właśnie w postaci takiego talerzyka upamiętniano pierwszą komunię. Nie obrazek, tylko taki talerzyk. Bardzo fajne to jest, bardzo fajne. Tutaj też aplikacje z Boazerii. Telefony. Telefon tu taki jest. Najprawdopodobniej mieli samochód Golfa trójkę, bo tu mamy instrukcję obsługi do Golfa trójki. O, tu mamy panią Helgę, troszkę starszą. Pani Helga to musiała być taka babka, która poradziła sobie w życiu, radziła sobie w życiu, tak wygląda. A jednocześnie myślę, że była lubiana. Tak mi się wydaje. Dobrze patrzy jej z oczu. Tu jej fartuszek najprawdopodobniej. Taki kuchenny. Tarka. I mnóstwo znowu tych klepcioków. Mnóstwo tego tu jest. Jeszcze żaluzje takie z lat 80. czy 90. z bardzo gustowną firaneczką, taką gardineczką. Jak pięknie te słońce tutaj wpada. I ta lampa, taka z lat 90. Zobaczcie, jak to wygląda. A dopiero jesteśmy w kuchni. I tutaj, jak już oglądamy tą lampę, zobaczcie na ten piekarnik. Piekarnik taki z lat 80. W takim piekarniku moja mama piekła kurczaka, ale też pamiętam, że można było zrobić pierwsze zapiekanki, które jadłem w Rokietnicy. Do tej pory, jak robię zapiekanki, oczywiście już nie takie, bo nie da się powrócić do tego smaku, ale takie właśnie zapiekanki robimy w domu, w normalnym piecu i nazywamy je do tej pory rokietnickimi. Zobaczcie, tu jeszcze czas jest. Ustawimy sobie na 60 minut ten czas. Zobaczcie, jak cyka. To jeszcze wszystko działa. Niesamowite. To jeszcze działa. Z predomu. I na tym był kurczak. Nie wiem, jak to się otwiera. Nie chciałbym tego zepsuć, więc tak zostawię. I tutaj 30 minut albo sekund. Nie wiem, zobaczymy. Minuty to są. Ustawia się minuty. Troszkę przyspieszymy ten czas i zobaczymy, czy będzie dzwonić. Mam nadzieję, że Ola się nie wystraszy. Tutaj piękne, gustowne szklaneczki suszą się razem z kubkami. Tutaj chlebak z taką piękną dorożką jak u Kopciuszka. I tutaj czajnik taki czerwony. Czerwone aplikacje jak z lat 90. I piecyk. Piecyk najprawdopodobniej gazowy. I tutaj dalej cyka. Zobaczcie tutaj. Na starym piecu pewnie też pani Helga gotowała przepyszne obiady. I tutaj nabierała zupy, nalewała. Zobaczcie, jak to jest piękne. Takie aluminiowe szklaneczki, zapalniczka. Tutaj zestaw sztućców, który był używany przez domowników. Zobaczcie, jak to wygląda. Coś pięknego, naprawdę. Zobaczyć, czuj się tak zachwycasz, bo tam za każdym razem jak mówisz, że się jakieś auto widzisz, to chodzi zegar. Nastawiłem predom. Ale wiesz, że to będzie dzwonić? Nie. Masakra. Za chwileczkę zadzwoni. Ja jestem... tam jest taki materac, jest obrzydliwy taki materac. Aha. Nie wiem, co na nim było.
Może zmarła Ale- osoba. Może, ale jak nie masz maseczki, to się tak mocno nie schylę, wiesz? Śmierdzi. Nie, tylko po prostu jest tam różne rzeczy są oprócz pleśni. Rozumiem. Mieszkała tutaj pani Helga. W każdym razie nie wystrasz się, bo za chwilę zacznie dzwonić. Ale nie tylko pani Helga, tylko jeszcze taki pan. Bernard. Pan Bernard, no. Byli wierzącymi ludźmi na pewno. Tak, bo to widać, nie? A zobacz tutaj. Tutaj była taka zawieszka, taka rączka. Miałem coś takiego. No, I na ręcznik, tym nie? ręcznik wisiał po prostu kuchenny. No. I zaraz. O! Będzie dzwonić. No to podzwoniło. Niestety. Niestety zepsuty jest ten dzwonek. Więc jak Ola zrobi, tutaj przejdę w tamtym kierunku, żeby jej nie przeszkadzać, bo myślę, że tą kuchnię mamy tutaj nagraną. Tu mamy jakieś takie pomieszczenie. A, tu była kotłownia po prostu. I w tym miejscu dogrzewali się, grzali właściwie, nie dogrzewali, tylko ogrzewali się po prostu. I tam takie stare wyjście, najprawdopodobniej na zewnątrz. Albo do innego pokoju. Dobrze, przejdę sobie tam, gdzie Ola już była. Do tamtego Uważaj na pokoju. materac po prawej, wiesz? Dobra, okej. Przejdziemy sobie tutaj. Tutaj mamy taki telewizor. Zobaczcie. Stary telewizor jeszcze z takim z taką szybą na kineskopie. Ponoć miało to pomagać. Ponoć miało to pomagać jakoś tam, żeby wzrok się nie psuł. Tak, tak. Tu wszystko porozrzucane, ale piękna meblościanka. Naprawdę jedna z ładniejszych w tamtych czasach. Tutaj mamy piękne szklaneczki. Ja nie będę się zbliżał do tego. I takie szklanki na tutaj na martini. Tu akurat jest Cinzano, ale tak to wygląda. Tutaj z 2010 roku taki tygodnik, troszkę niezwiązany z miejscem, ale jest. Taka rogówka tutaj z lat 90. Znowu te bardzo gustowne kwiaty. Tu taki wazon sklejony. Zobaczcie, jak to wygląda. Bardzo ładny ten wazon jest. Naprawdę. O, zobaczcie, jaki piękny obraz. Piękny obraz Maryi. Ale to jest ładne. Zobaczcie. Ale ładny obraz Maryi. Naprawdę piękny obraz. Tutaj takie wejścia. Tutaj pokój taki ciemniejszy. Z takim materacem. I tam też obraz świętej. Tutaj tak to zostawię. Nie będę tam wchodził. Serio.
Słuchajcie, najprawdopodobniej, no ja tutaj też w sumie nie byłem, pominąłem ten moment, ale mamy cały czas wrażenie, że ktoś tutaj jest, albo na posesji, albo gdzieś w domu. Zresztą pozdrawiamy SRC Urbex, który pozwolił nam tutaj jakby dostrzec na mapie to miejsce. Na jego kanale można zobaczyć ten film, również z tego miejsca, pod kątem paranormalnym. Tutaj mam wrażenie, że Albo to się nosi od tamtej strony. chyba, że się nosi, ale jednak jednocześnie też Cały czas wrażenie, że ktoś chodzi tutaj. też mam takie Ale odczucie, ja nie słyszę szumu. że ktoś chodził. Tak, nie słyszę szumu trawy. Już przemieszczona, nie? No tak. No dobrze, w takim razie pójdę na strych. Zobaczmy, co tam na strychu. Trzeba uważać, bo są jakieś tam rzeczy. Na strychu ciepło. Tu na strychu jest mnóstwo rzeczy, ale jest dziwnie ciepło. Wow. Ale dziwna atmosfera. Dziwnie tutaj na tym strychu. Dziwna atmosfera. Ale przejdę tutaj, zobaczę, gdzie ten wózek, który dostrzegliście. Dziwne to troszeczkę. Bardzo dziwne. Dziwne, jednocześnie fascynujące. Tam jest chyba stara pralka taka. Zobaczcie. Tu kolejne pomieszczenie strychowe. Pełno rzeczy powynoszonych na strych. Wydaje się być mocnym strychem. Jakieś opony. Stare, niepotrzebne rzeczy. Tu jakieś ogromne... Myślałem, że to jest lustro, ale to jest po prostu ogromne okno ogromne. Czuć tutaj zapach takiego moczu jakby. Tam jakieś fotele stare. Tutaj mamy ubrania najprawdopodobniej od pani Helgi. Wyniesione na strych. Już niepotrzebne po prostu. Stare krzesła, koszyki, koszule, stare lampy i krzesła i mnóstwo ubrań porozrzucanych. I tam powieszone ubrania robocze.
I taki żyrandol z lat 70. być może. Jakiś koszyk z książkami, ale głównie, chociaż nie, to jest kodeks drogowy, stary kodeks drogowy. No i ten wózek, dziwna sprawa, dziwny kadr w ogóle. Zejdę na dół, tak żeby Ola by mogła tutaj wejść. Wiesz co? Okna deszczaskają, wiesz? Deszczaskają okna, bo są niezamknięte. To Może to o to chodzi, wiesz? U góry jest dziwna atmosfera, powiem ci. Ale można wejść spokojnie? Wejdź, ale musisz uważać, bo są puszki. Słoiki poczaskane, tak to wygląda, wiesz? Dobra, ja muszę wymienić baterię, wiesz? Okej, dobra. Słuchajcie, stoję tu w przedpokoju na czatach. Widzicie, co się dzieje? Tu nie ma przeciągu, a drzwi się same zamykają. Dziwne to jest. Ola, drzwi się same zamknęły. Tu się te drzwi do piwnicy same zamknęły. Tam musi być przeciąg. Nie, właśnie nie było żadnego przeciągu. Stałem w tym. Naprawdę? Patrzę na moich oczach, one się zamknęły. Nie wierzam z tego strychu, ale... Te drzwi są te same. Nikt ich nie zamknął, no ja mam to nagrane. Zaczęły się zamykać. Nie było przeciągu. Włączyłem kamerkę, one się zamknęły. Nie robię teraz żadnej dramy. Jeżeli coś nie chce, żebyśmy tam weszli, to może nie wchodźmy. Dobra, słuchajcie, staramy się przynajmniej zawsze szanować osoby, które tutaj mieszkały, więc nie wejdziemy i uważam, że w tym momencie eksploracja zostaje zakończona. Będziemy stąd wychodzić. Żegnamy się z wami. Nie będziemy przeszkadzać nikomu tutaj. Wychodzimy z tego domu, mimo że jest to... Co? Halo? Halo? Może to zwierzę. Tak. Wiesz? Ja. Ojejku, widziałam jej. Pierwszy raz czuję taką ulgę na widok myszy. Słuchajcie, wychodzimy stąd. Dom. No miałeś rację. Dawid, miałeś rację. Wow, zobaczcie. Jakie pianinko. W spiżarce, Aha, nie wiem czy widziałeś, w spiżarce nie? były zastawione drzwi. Zastawione drzwi do jakiegoś pomieszczenia, bez klamki, zastawione półką. I zastanawiam się, co to jest za pomieszczenie. Bo jeżeli spiżarka była tu, no to powinno być... powinno być coś tutaj. Tu są jakieś drzwi. I one są zostawione po prostu, wiesz? One są tam zastawione, ale nie wiem do czego one są. Chyba do wyjścia tutaj na zewnątrz. Właśnie nie za bardzo. To nie wygląda.
Idziemy jeszcze tutaj. Zobaczyć, co tutaj jest. W takich pomieszczeniach czasami można znaleźć ciekawe rzeczy. Ciekawe to pomieszczenie. Ono jest ślepe. To znaczy jest wyjście na dwór i było wyjście przez przez spiżarkę. Ono jest zamknięte z każdej strony. No tak, ale jednocześnie nie możemy tego otwierać tak po prostu. Znaczy, ja nie wiem, czy jest zamknięte na klucz. Ja też nie chcę już wracać tam. Rozumiecie? Mam takie odczucie, że powinniśmy już stąd iść po prostu. Słuchajcie, piękny dom, wydawałoby się, ale czuję taką dziwną atmosferę. Dziwną atmosferę. Ale to jest... Wiesz, i to nie jest tak, że ja się zasugerowałem tym, co mi opowiadał Dawid, nie? Tylko ja całkiem optymistycznie podszedłem do tego, wchodząc tam. Mówię, no tak to jest, ja się na tym nie znam. Ale czuję, że coś jest takiego dziwnego, innego niż zwykle. Więc zachęcamy do oglądnięcia filmu na kanale SRC Urbex z tego miejsca pod kątem paranormalnym. Wejdę sobie jeszcze tu zobaczyć, bo ja cały czas, jak myślicie, jak wiecie, szukam Volkswagena Golfa trójki właściwie, ale tu nie ma. Ale myślałem, że tu znajdę po prostu tego Golfa, ale nie ma. Nawet tam nie ma. Więc powolutku będziemy opuszczać to miejsce. Słuchajcie, z tego miejsca będziemy się z Wami żegnać. Zapraszamy Was na przyszły tydzień, również w piątek. No sami widzieliście, bardzo ciekawy dom. Ale z ulgą z niego wyszliśmy. Z ulgą i nie mamy zamiaru powracać. Ola jeszcze chce wrócić, zrobić parę zdjęć
Ale już nie Ale wracam. już nie do środka, tylko chcę sobie Z zewnątrz. zrobić z zewnątrz. On wygląda taki, że jest taki duży, ale on w środku nie jest aż taki duży. Tych pomieszczeń aż tak dużo nie ma. Takie rozwiązania typowe dla lat 90. tak naprawdę. Lata 90. No. Zresztą widać to po meblach, że to jest raczej stylizacja znaczy stylizacja. To są po prostu lata 90. Te łuki, tu łuk, tutaj kwadratowe Tak. wejście, znaczy prostokątne. No, czyli takie typowe, nie? Dokładnie. W każdym razie dobrze, żeśmy już stamtąd poszli. No dziwna sytuacja. To, że ja cały czas słyszałem, że tam ktoś wchodzi. Potem te drzwi, które się zamknęły i Ja też widzieliście, słyszałam, a byliście potem, świadkiem tego, a jak to się potem zamknęło. zobaczyłam, że się coś wynurza. I po prostu, jak ty powiedziałeś, że to mysz, pierwszy raz się tak ucieszyłam, widząc mysz. Znaczy mysz, ja widziałem tą mysz, ale jednocześnie tam cień był jakby coś większego, dlatego ja się, nie wiem, może to się jakoś tak zrobiło, że te drzewa dawały cień, a ta mysz przy okazji weszła, no nie wiem, ja już Możliwe. zacząłem tak wymyślać troszeczkę, ale naprawdę dziwny dom. No nic, trzymajcie się, Hej! cześć.